Dzisiaj przedstawię jeden z najbardziej obrazoburczych oraz bluźnierczych albumów tak pod względem tekstowym, wokalnym, jak i muzycznym. A przy okazji jest to jeden z największych albumów z muzyką metalową wszechczasów. Panie i panowie, albumem tym jest Samael Ceremony of Opposites. Samael powstają w 1987 roku i są zaliczani jako przedstawiciel drugiej fali black metalu. W tamtym czasie byli pod wpływem takich kapel jak Hellhammer i Bathory. Dwie pierwsze płyty Worship Hymn z 1991 i Blood Ritual z 1992 były osadzone w klimacie doom black metalu. Ceremony of Opposites, nagrana w 1994, znacznie wybiega od tamtych płyt. Mamy tutaj dużo samplerów, które bardzo wzbogaca ich surowe brzmienie. Ceremony of Opposites jest albumem, który czerpie z przeszłości, ale również wskazuje drogę, którą zespół podąży w przyszłość. Można powiedzieć, że kompozycje są dojrzalsze, że zespół się bardzo rozwinął. W tamtym okresie można powiedzieć, że był to album wielki. Zresztą pamiętam, jakie wrażenie zrobiła na mnie sama okładka, która jest bardzo bluźniercza, głowa Jezusa z powbijanymi gwoździami i te zapadnięte oczodoły. Jest to naprawdę album bardzo bluźnierczy, nie wiem czy jeden z najbardziej bluźnierczych, jakie kiedykolwiek zobaczył świat. Cała płyta zionie wręcz nienawiścią i złością, muzyka jest motoryczna i rytmiczna, zaś brzmienie surowe i ostre jak żyleta, co jeszcze podwaja odbiór tej takiej zadziorności albumu. Teksty są mocno okultystyczne i antychrześcijańskie. Kiedyś krążyła nawet taka legenda, że dwoje uczniów na lekcji zaczęło analizować bluźnierczy tekst do kawałka To Our Martyrs. I jakimś cudem ta rozmowa trafiła do tamtejszego szwajcarskiego FBI. Wtedy agenci wkroczyli do siedziby Century Media i zarekwirowali wszystkie taśmy matki tego albumu. Trzeba jednak przyznać, że przy całej swojej surowości, zadziorności i nienawiści do całego świata płyta jest bardzo chwytliwa. Każdy kawałek ma w sobie to coś, jakąś fajną zagrywkę gitarową, fajny sampler. Do tego ten bardzo surowy i nienawistny wokal Wolf Palaka, który bardzo się wpisuje do muzyki. Muszę jednak zaznaczyć, że kompozycje nie osiągają jakichś zawrotnych temp. Są raczej osadzone w średnich rejestrach. Dużo tutaj rwanych riffów, ale również tego klimatu. Można powiedzieć, że czern i smoła wylewają się z każdego dźwięku, z każdej nuty. Jest ich tutaj tyle, że wiele albumów można by obdarować tą nienawiścią i mrokiem, który jest zawarty na tym albumie. Nadszedł czas na zarzucenie sobie paru fragmentów tego nieszablonowego albumu. Już w pierwszym utworze Black Trip słychać ten transowy, motoryczny rytm, który wprowadza nas w świat czarnej czerni. Płytę okalają zewsząd również mroczne, tajemnicze, industrialne dźwięki klawiszowe, które jakby mają zapowiadać przyszłą drogę muzyczną Samaela. Kolejny utwór to niekwestionowany hit, jeżeli można to tak powiedzieć, zespołu, czyli Baphomet's Throne. Utwór otwierają potężne samplery klawiszowe, które przewijają się później przez cały utwór i tworzą jego klimat. Muszę wam przyznać, że jest to jeden z moich ulubionych kawałków metalu w ogóle. I na koniec proponuję tajemniczy Flagellation, który buja nas swoją mroczną rytmiką oraz motoryką. Słuchanie tego albumu jara mnie tak samo, gdy usłyszałem go pierwszy raz 20 lat temu. A to świadczy o wielkości i wspaniałości kompozycji oraz o tym, że oparł się ten album upływającemu czasowi. Zapraszam was teraz do obejrzenia fragmentu koncertu Samaela, który odbył się w warszawskiej Progresji w 2015 roku w listopadzie, na którym nie omieszkałem się również pojawić.
Obejrzyjmy teraz okładkę i wkładkę. Okładka na tą chwilę, no można powiedzieć, że jest zdecydowanie kultowa. Myślę, że większość ludzi słuchających metalu ją zna. Jak już powiedziałem wcześniej, mamy tutaj wizerunek Jezusa z powbijanymi gwoździami w czoło. Nad nim logo Samaela oraz pod spodem tytuł Ceremony of Opposites. Na pierwszej rozkładówce mamy na tych mazulach, takich tylko w tonacji czarno-białej, wypisane teksty utworów. Na środkowej rozkładówce, na czerwonym tle, na tych mazulach mamy yin-yang ze smokami, których w swoich japach dzierżą jajka, jedno białe, drugie czarne. To stał się taki swoisty symbol Samaela. Na ostatniej rozkładówce wewnętrznej, na tych mazulach mamy dalszą część tekstów. Na tyle mamy wykonawców albumu, gdzie płyta została nagrana, wyprodukowana oraz kto stworzył okładkę. Na płycie CD mamy ten sam yin-yang, który jest na rozkładówce płyty. Na tylnym pudełku mamy wyszczególnione tytuły utworów oraz, teraz byśmy tak powiedzieli, hologram Jezusa z okładki. Według mnie album ten jest wielki. To jedno z największych dzieł, jakie wypluł z siebie czarny metal. Jest on naprawdę mega diabelski, iście wściekły, a kompozytorsko wspaniały. Wydaje się, że chłopaki zawarli pakt razem z diabłem, tak jak parę dekad wcześniej zrobił to samo Robert Johnson, tylko że on został niekwestionowanym królem czarnego bluesa. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!